Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o dwóch ważnych narzędziach dla programistów: edytorach kodu źródłowego i zintegrowanych środowiskach programistycznych, w skrócie IDE. No i oczywiście po co ich używamy. Zapraszam. Na początku wyjaśnijmy sobie, czym jest edytor kodu źródłowego. Wyobraźcie sobie, że komputer to taka książka. A edytor kodu to taki długopis, dzięki któremu dużo łatwiej się nam pisze po tej książce. Można wprawdzie używać nawet zwykłego notatnika, by pisać po komputerze, oczywiście w nawiasach pisać, ale przypomina to trochę tak, jakbyśmy próbowali pisać po naszej książce za pomocą węgla. Można, ale jest dużo trudniejsze. I tak już wygląda pisanie bez edytora kodu, tutaj w notatniku. Dobra, no to wchodzimy w Windowsa, czy tam, jak jesteście na Macu, no to gdzie indziej, no i wyszukujemy ten notatnik i sobie kod zapisujemy. Ja tutaj będę korzystał z HTML-a, to taki kod do tworzenia stron internetowych, można dowolny, tylko po prostu inaczej się zapisuje. No i patrzcie, jak to wygląda, no tak nie za ciekawie bym powiedział. Można by to zrobić dużo lepiej. Swoją drogą widzieliście Baldura i Cyberpunka, to wiecie co grał. No i tutaj ważna rzecz, trzeba zapisać. To byle gdzie zapisujecie, ale musicie napisać rozszerzenie o właśnie rodzaju pliku. Rodzaj pliku no to właśnie HTML, czyli po prostu w jakim języku zapisujemy. No i dobra, zapisaliśmy. Otwieramy sobie na stronce. Jest. Niby działa, tylko można lepiej. Dobrze, to teraz edytor kodu źródłowego. Co to jest? Jest to program służący do pisania, edytowania i zapisywania kodu źródłowego. A kod źródłowy to zestaw instrukcji, które komputer może wykonać, aby wykonać określone zadanie. Edytory kodu źródłowego zapewniają funkcje ułatwiające pisanie kodu, takie jak kolorowanie składni. Podświetla różne części kodu, tak jak widzicie, różnymi kolorami, aby ułatwić jego czytanie i zrozumienie. Patrzcie, tutaj klasa jest na fioletowo, to jest taki atrybut dla kodu, no i nazwa tej klasy na zielono. Autouzupełnianie. Sugeruje możliwe słowa kluczowe i funkcje podczas pisania kodu. No tutaj jak wpiszemy sobie div, to nie musimy samego diva do końca dawać, tylko automatycznie dajemy d i klikamy enter i autouzupełni. Sprawdzanie błędów. Pomaga wykryć błędy składniowe i logiczne. Tutaj patrzcie, na czerwono nam zaznaczy po prostu, jak będzie coś nie tak. Formatowanie kodu. Automatycznie formatuje kod, aby był bardziej czytelny i uporządkowany. Tutaj patrzcie, ja sobie tam jakieś losowe rzeczy wpisuję i autoformatuje mi po prostu po kliknięciu guzika, tak fajnie. Podświetlanie nawiasów. Ułatwia nawigację w kodzie, pokazując, które nawiasy są do siebie dopasowane. I tutaj może być dla Was to mało dość czytelne, jak nie jesteście zaznajomieni. Po prostu patrzcie, tutaj jest ten żółty nawias i do żółtego idzie, tak? I to po prostu, jak sobie klikniecie, no to też widzicie po prostu, co do czego jest dopasowane. Istnieje wiele różnych edytorów kodu źródłowego, zarówno darmowych, jak i płatnych. Niektóre z popularnych edytorów to Notepad++, taki prosty edytor kodu źródłowego dla Windowsa. Sublime Text, lekki i wydajny edytor kodu źródłowego dostępny dla różnych systemów operacyjnych. No i VS Code, mój ulubiony. Przy okazji jest to też zintegrowane środowisko programistyczne, również najpopularniejsze. Tak już wygląda edytor kodu Notepad++, taki wziąłem akurat. No bardziej jest czytelny niż na notatniku ten kod, jak widzicie, chociaż nadal gorzej niż w IDE, bo ma dość niewiele opcji w porównaniu z IDE. No ale fajnie się tak pouczyć trochę, nie? Bo to takie podstawy, patrzcie, wpisujecie, nie ma autouzupełniania i tak dalej, no takie, żeby po prostu ogarnąć te podstawy, więc jest fajnie. I tutaj zobaczmy, skończę to. Trzeba to zapisać. I odpalamy na stronce, no i patrzcie, jest, nie? Znaczy to jest po prostu plik HTML i go odpalamy. I tyle. Tutaj jeszcze wchodzę w konsolę, patrzcie, po prawej macie po prostu widoczne to, co napisaliśmy, tylko w konsoli. Tutaj akurat Chroma.
Dobra, to przechodzimy do zintegrowanego środowiska programistycznego, czyli IDE. Oferuje wiele funkcji, których nie ma w zwykłym edytorze kodu źródłowego, co czyni je zazwyczaj lepszym wyborem dla większości programistów. Oto kilka powodów, dla których warto używać IDE. Jest po prostu dużo bardziej czytelny od zwykłego edytora. Patrzcie, macie różne kolorki, co było wcześniej też pokazane. Indentację automatyczną, czyli te takie spacje, które automatycznie robi po prostu klikając odpowiedni guzik. Patrzcie, zaznaczam też błędy na czerwono takie. Ma też dużo więcej funkcji, takich jak kompilator. Tłumaczy za nas to, co napisaliśmy na język maszynowy, czyli taki zero-jedynkowy. Debugger pomaga wykrywać i naprawiać błędy w kodzie. Tutaj trzeba zaznaczyć takie czerwone guziki, że tak powiem. No i klikamy Run and Debug, tak? I nam po prostu zaznaczy. System kontroli wersji umożliwia śledzenie zmian w kodzie i przywracanie poprzednich wersji za pomocą tam Gita czy strony internetowej to GitHuba. Wbudowana dokumentacja dostarcza informacji o języku programowania i dostępnych funkcjach. Patrzcie, na dole jest napisane co dokładnie co robi, tak? I to jest właśnie ta dokumentacja. Bardzo duże możliwości kustomizacji. Tutaj patrzcie, zmieniam kolor na jakiś różny mojego IDE, no i tego jest sporo. Pokażę Wam teraz kilka przykładowych IDE, tych popularniejszych. Visual Studio Code. Dla ogólnego kodu, no tutaj widzicie, coś tam zapisuję. PyCharm dla Pythona, czyli po prostu dla jednego języka oprogramowania. Eclipse to podobnie jak VS Code, ma kilka języków. I Xcode to dla Apple'owskiego ekosystemu, tam dla iPhone'a czy tam dla Maca. Moim ulubionym jest VS Code, do którego link jest w opisie. No i po prostu on jest fajny dla webdevu, którym ja się zajmuję. Tutaj patrzcie, mam extension, czyli taki dodatek Live Preview, który pozwala mi zobaczyć to, co jest po prostu na stronie, bez wchodzenia w pliki. Po prostu sobie teraz, kliknę prawem, Show Preview i widzę, co jest na stronie, nie? Więc to jest bardzo fajne. No i wiadomo, ma dużo opcji konfiguracji i w ogóle jest fajne. Dzięki za obejrzenie, dajcie suba jak Wam się podobało i do zobaczenia w następnym odcinku.